Witam Was, Legendowicze, i na samym początku chciałbym podziękować Wam za tak liczne wsparcie kanału, Waszą obecnością, także bardzo Wam dziękuję i nie przedłużając już, zaczynajmy odcinek. A w nim powrócimy do tematów słowiańskich, w którym to omówimy postać Kraka, znanego też jako Krakus lub Grakus, który to m.in. i według podań kronikarzy, takich jak Wincenty Kadłubek, był smokobójcą, wielkim słowiańskim herosem, założycielem Krakowa oraz pierwszym i największym królem Polan. Według legend dzielnie i nieugięcie gromić miał Rzymian oraz Galów, jednak naukowcy z tej dziedziny nie mają stuprocentowej pewności, ponieważ zapiski o tym zdarzeniu pochodzą od przypadkowego kupca, niejakiego Ibrahima ibn Jakuba, i datowane są na paręset lat po owym wydarzeniu. Dlatego też nie wszyscy dają wiarę w ich treść. Ale wracając do samego króla Kraka oraz legend z nim związanych, to często też przypisywano mu cechy boskie, tworząc z niego niemal półboga. Można by powiedzieć, że był on słowiańskim odpowiednikiem greckiego Odysa, nordyckiego Beowulfa, a legendy związane z Krakiem powiadają, że gdy zasiadał już na tronie, to cechował się wielką roztropnością, mądrością oraz sprawiedliwością i podczas swego panowania nad niegdysiejszymi Polanami sukcesywnie oraz sprytnie powiększał on stan posiadania państwa oraz przede wszystkim umacniał swą władzę. Był on też ojcem innych słowiańskich herosów oraz władców, takich jak Krak II, Lech II, czy wojownicza księżniczka przyrównywana do walecznej Amazonki Wanda, która to z czasem sama zasiadła na tronie po wygnaniu z rodzinnego grodu swego brata Kraka II za bratobójstwo na ich najstarszym bracie Lechu II. I myślę, że jeśli już mowa o owym bratobójstwie, to warto będzie teraz przytoczyć tę właśnie legendę, której to nie król Krak, ale jego synowie walczą ze smokiem, by rywalizując ze sobą przypodobać się ojcu. A legenda ta brzmi tak. Był w załomach pewnej skały okrutny srogi potwór, którego niektórzy zwykli zwać całożercą, zaś król Krak, nie mogąc znieść tej klęski, jako że był względem ojczyzny tkliwszym synem niż ojcem względem własnych synów, wezwał więc synów swych w tajemnicy, przedstawił swój zamiar i mądrymi radami przedłożył. Synowie jego, usłyszawszy o wyjątkowo ambitnym zadaniu, jakie postawił im ojciec, nie czekając, zabrali się do dzieła. Wkrótce doświadczyli obaj bracia powielokroć otwartej walki z bestią i najczęściej daremnej próby ich sił. I widząc, że nic tu już nie wskórają, uciekli się do podstępu, bowiem zamiast bydła i owiec, które zwykle służyły do wabienia smoka, umieścili w dogodnym miejscu skóry bydlęce, wypchane żrącą siarką. Smok całożerca, jak to zwykle bywało, zjawił się jak na zawołanie i połknął wszystkie niby cielęta jedno po drugim. Mieszanka palna w jego trzewiach szybko zajęła się ogniem, a buchające we wnętrzu płomienie szybko zdusiły i zabiły smoka. Po wszystkim obaj bracia triumfowali nad truchłem bestii i kiedy wydawało się, że po pokonaniu potwora nadejdą czasy radości oraz świętowania do upadłego, to niestety, ale stało się inaczej, ponieważ wydarzyła się wielka tragedia, bowiem między synami Kraka od dawna nie działo się dobrze, bo zapanował wśród nich niezdrowy duch rywalizacji. I gdy już emocje po zgładzeniu smoka opadły, wówczas to młodszy z braci Krak II wykorzystał chwilę nieuwagi starszego Lecha, po czym napadł na niego i zgładził na miejscu. Po wszystkim szybko powrócił do grodu ojca, gdzie skłamał, jakoby Lecha zabił potwór. Ojciec, mimo straty pierworodnego, z radością przyjął jedynego już syna jako zwycięzcę. Z czasem Krak II, jedyny męski spadkobierca tronu, gdy to już przejąć miał władzę, wtedy to do uszu króla i ojca jego dobiegły niesamowite i wielce niepokojące wieści. Wówczas okropne oszustwo młodego Kraka, czyny jego niegodziwe wyszły na jaw i z woli ojca za zbrodnie na bracie skazany został na wieczną banicję. Ponoć niedługo potem zginął gdzieś na wygnaniu, tak jak na to zasługiwał. Zaś o tym wszystkim doniósł królowi chłop, który akurat przebywał w okolicy i widział całe to zdarzenie na własne oczy. Z kolei z braku synów Krak posadził na tronie ich siostrę, czyli wielce wojowniczą księżniczkę Wandę. Oczywiście w tym materiale nie może zabraknąć też legendy o tym, skąd wziął się sam król Krak oraz w jaki sposób, kiedy i gdzie powstał jego gród, zwany Grodem Kraka, czyli późniejszym Krakowem. A było to tak. Kilka pokoleń po władaniu króla Lecha I, zanim plemiona słowiańskie połączył w jeden kraj Mieszko I, pośród Lecha potomków, zarządców wielkich miast lechickich, narodził się chłopiec, który miał zjednoczyć wszystkie ówczesne plemiona i który odmienić miał wszystko.
Wtedy też matka jego, będąc brzemienną i nie mogąc się doczekać, by przekazać dobrą nowinę mężowi wracającemu z boju, opuściła rodzinną osadę, by wyjechać mu naprzeciw. Niestety, niespodziewanie zostali oni zaatakowani przez oddział germańskich zbójów, którzy wracali przez tereny Polan z grabieży ziem czeskich. Księżniczka zdołała jednak cudem zbiec z owej napaści, zaś cała reszta wojów i służby jej została wybita, a skarby jej zrabowane. Na domiar złego w całym tym chaosie księżniczka zaczęła rodzić i kiedy już urodziła, to nad polem bitwy pełnym usieczonych ciał zaroiło się od niezliczonych wrzaskliwych kruków. Jednak nie zjawiły się tylko one, bo zapach krwi i ciał zaczął też przyciągać leśne drapieżniki, co dla bezbronnej księżniczki i jej nowonarodzonego dziecka nie wróżyło niczego dobrego. I gdy zdawało się, że nie ma dla nich już ratunku, gdy rozsmakowane w ludzkiej krwi zwierzęta zaczęły podchodzić coraz bliżej i bliżej, nagle to z zarośli wynurzył się oddział żołnierzy z jej mężem na czele, ci zaś, rażąc włóczniami, szybko przepędzili wszelkie bestie, a zwabiło ich w to miejsce donośne krakanie kruków, które ostrzegając się o zagrożeniu, okazały się być zbawienne w skutkach. Wtedy to ojciec chłopca z wiadomych powodów postanowił nadać mu imię Krak. I kiedy chłopak stał się już pełnoletni, opuścił rodzinny gród w poszukiwaniu chwały i swego własnego miejsca. Wędrowali miesiącami, aż dotarli nad wielką rzekę, o której opowiadali Krakowi niegdyś inni wojowie, i tutaj też postanowił założyć nową osadę, którą wraz ze swymi wojami nazwał Grodem Kraka. Młody władca szybko zjednał sobie miejscową ludność, broniąc jej przed najazdami wrogich ludów, czynnie wyprawiał się też na sąsiednie tereny, których mieszkańcy zagrażali jego nowym krajanom. Krak zdobywał wielkie bogactwa i tworzył coraz większą armię, a w wieku około 30 lat obwołano go królem Wiślan. Wtedy też szybko zasiał on postrach wśród okolicznych wrogów i nie musząc już zbytnio obawiać się o bezpieczeństwo poddanych, pojął za żonę młodą Wiślankę, która urodziła mu 2 synów o imieniu Lech II oraz Krak II. Na świat prócz synów przyszła też bitna, niesłychanie piękna córka Wanda. Wówczas lud się radował, gród rósł w siłę, a wszystko miało się w jak najlepszym porządku. Jednak gdy potomstwo Kraka osiągnęło wiek dorosły, nagle spadło na wszystkich wielkie nieszczęście. Okazało się, że ni stąd, ni zowąd, nieopodal grodu zagnieździł się wielki, groźny smok. A był on tak ogromny i straszliwy, że jednym płomieniem mógł spalić cały gród, a spojrzeniem każdego zmienić w kamień. I tutaj występuje kilka legend o zgładzeniu smoka wawelskiego, zaś pierwsza wersja to ta wymieniona na początku filmu. Kolejna legenda mówi o podobnym wydarzeniu, jednak nie ma w niej mowy o zgładzeniu smoka przez synów Kraka, ale przez niejakiego szewca Skubę. A legenda ta, poczynając od bratobójstwa, które w tej wersji też występuje, brzmi tak. Tego dnia nieszczęście spadło na dwór królewski, gdy młodszy z braci imieniem Krak postanowił raz na zawsze uporać się z konkurentem do ojcowskiego serca i tronu i zanim 2 bracia doszli do jaskini smoka, którego w imieniu ojca mieli zabić, młodszy z nich Krak zaatakował Lecha i ugodził go mieczem, z miejsca odbierając mu życie. Po tym haniebnym czynie skrytobójca natychmiast udał się do zamku, gdzie oświadczył, że smoka nie dał rady pokonać, zaś ten pożarł niestety jego brata Lecha. Wszyscy w to uwierzyli, bo nie mieli powodu, by nie wierzyć, jednak na dłuższą metę podstęp się nie udał, bo gdy doszło do zabójstwa, niedaleko jaskini kręcił się ciekawski chłop, który siedział w ukryciu, chcąc zobaczyć mitycznego smoka. Jednak miast Smoczyska ujrzał on zbrodnię bratobójstwa jednego księcia nad drugim. Porażony i zszokowany tym, co zobaczył, po niedługim czasie i bijąc się z myślami, doniósł o tym wszystkim swemu panu. Zrozpaczony król natychmiast skazał na wygnanie swego ostatniego syna i nie mając wyboru oraz następcy tronu, ogłosił, że kto smoka całożercę ubije, ten otrzyma rękę córki jego Wandy. Wraz z tym zwycięzca dostanie również całe królestwo, oczywiście dopiero po jego śmierci. Niedługo po tym króla dobiegły wieści, że smoka udało się zabić, a dokonał tego szewczyk Skuba. Ten zaś wnet poślubił piękną Wandę, a kiedy Wanda urodziła mu córkę, to na nowo w grodzie Kraka zagościła radość, zaś nieszczęście od dawna ich gnębiące znikło i zdawało się, że już na zawsze. Złudne to jednak były nadzieje, bo w 2 lata po narodzinach dziecka dzielny szewczyk Skuba zginął w boju podczas bitwy z plemieniem Galów.
które to galijskie plemię najechało wówczas kraj Wiślan, zaś na dokładkę 3 zimy później wielki król Krak zmarł ze zgryzoty po stracie swych ukochanych synów oraz dobrze rokującego zięcia, w którym pokładał wszelkie nadzieje na ratunek swego rodu. Po odejściu króla ciało jego z wszelkimi honorami zostało pochowane w kopcu usypanym z ziemi, noszonej przez jego wiernych poddanych mieszkańców Krakowa. I podobno mądry król Krak do dnia dzisiejszego spoczywa w owym kopcu, który od jego imienia nazwany jest kopcem Kraka. Istnieje również nieco późniejsza legenda, mówiąca o tym, że to Krak we własnej osobie, niczym Beowulf albo Święty Jerzy, udał się na bój ze smokiem, a oto i ona. We Wiśle mieszkał i w Smoczej Jamie od czasu do czasu pojawiał się smok, różne o nim zdania chodziły, jedni mówili, że to po prostu olbrzymi wielki jesiotr, drudzy z kolei, że to wąż na 3 łokcie gruby w przecięciu mający, trzeci zaś, że każdy wąż po przeżyciu pewnej ilości lat przetwarza się w smoka. Mówi się też o bestii o kilku łbach w Smoczej Jamie, że mu z sąsiednich okolic mieszkańcy ciągle jadła, a nawet dziewek w daninie składać musieli, z obawy, aby ich sam nie pożarł. Wspominano też o smoczysku takim, co to spojrzeniem w głaz, co żywe zamieni, a że znalazł się w końcu człowiek jeden, Krakusem zwany, co postanowił poświęcić siebie dla bliźnich swoich i z narażeniem własnego życia zabić złe smoczysko. Zrobił więc tarczy zwierciadło ogromne, opasał na siebie miecz olbrzymi, wziął ze sobą pochodnie i inne światło, po czym poszedł na smoka. A gdy potwór wychodził z jamy, prędko postawił przed niego zwierciadło, oświetlił je, podczas gdy smok zagapił się w odbicie siebie samego, wtedy to śmiałek mieczem mu łeb pościnał. I tym to sposobem Krak oswobodził lud swój od owego przedziwnego napastnika. To już koniec materiału opowiadającego o królu Kraku i legendach z nim związanych. Liczę, że Wam się podobało i że wiele w kwestii tego polsko-słowiańskiego króla oraz herosa wyjaśniłem. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, bo to dzięki Wam rośnie on w siłę i wychwala oraz promuje nasze legendy, tradycje i tożsamość. A ja jeszcze raz Wam dziękuję i do następnej legendy.